Witam widzów w filmie prezentującym produkty firmy All Powers. To jest taka stacja ładowania oznaczona numerem 1500. No, jest trochę mylący, bo maksymalna jej moc jest 1600 W. Natomiast ten panel to jest panel 200W, który zasila właśnie tą stację ładowania. Chciałbym właśnie zaprezentować możliwości. No, ile panel to wiadomo, 200 W i co jeszcze ważne, no on jest taki wodoodporny, tak? Czyli odporny na zachlapania. No, raczej zanurzać nie wolno, ale jak deszcz go zrosi, nic mu się nie stanie. Także tu jest to ważna sprawa, bo nie wszystkie panele tą cechę posiadają. Natomiast tutaj więcej słów poświęcę tej stacji ładowania. O, dobrze, teraz dobrze stoi. No, oprócz tego, że moc maksymalna 1600 W, to posiada wbudowany akumulator litowo-fosforanowo-żelazowy, czyli litowo-żelazowo-fosforanowy, prawidłowo bardziej, o pojemności około tam 80 Ah. Producent podaje pojemność w watogodzinach, to jest 1056 Wh. No, ale to prawdopodobnie wychodzi około 80 Ah, także to jest już spory akumulator, spory. Ta stacja ze względu na wagę raczej byłaby polecana dla zmotoryzowanych turystów. Niewątpliwie przyda się w jakiejś przyczepie kempingowej, w kamperze, bo naprawdę można tutaj niemalże wszystko zasilać nią, tak? O, dla przykładu pokażę. Mam tutaj czajnik. On ma 800 W. Tutaj góra może służyć jako stoliczek podręczny i tu włączamy teraz te gniazdka. No i teraz podłączmy tutaj. Dobrze, może być tak chyba, a nie, lepiej w dół. Teraz jest włączony inwerter. Właśnie nie byłem pewny, czy jest włączony, bo on tak cicho chodzi, że tutaj na tym wietrze nie słyszę go. W ogóle nie słychać, że pracuje. Jest niesamowicie cichy. Dopiero tutaj na wyświetlaczu widać, że jest pobór tam 750 W. No, czajnik nominalnie ma 800, no ale pobiera tylko 750 teraz. Więc widać, jak to cicho pracuje. Praktycznie go nie słychać. Według producenta największa głośność to 35 dB. No, zapewne tutaj szum wiatru powoduje wyższy poziom hałasu, dlatego nie słychać tutaj tego. No, jak się nachylę, to trochę słychać, troszeczkę, ale rzeczywiście niewiele. Tu jak podłączyłem ten czajnik, to było 85% naładowania. Widzę, teraz spadło do 82. Zobaczymy, ile ten czajnik procent pojemności zużyje na zagotowanie wody. Oprócz
tutaj 230 V podłączeń, tak? Mamy tutaj te 12 V, czyli taka standardowa jakby zapalniczka. I tu są dwa USB zwykłe, te A, i dwa USB-C. Tak więc możliwość ładowania różnych urządzeń jest duża. Praktycznie wszystkie urządzenia będziemy w stanie naładować za pomocą tego. No, na przykład tutaj zaraz spróbuję drona doładować. Zobaczymy, jak tutaj. Na przykład za pomocą tutaj USB-C weźmiemy. No, trzeba przesunąć trochę. I też tu trzeba włączyć to. O. I podłączamy i ładuje się. Dobrze. Oj, dzisiaj wyjątkowo ciepło się zrobiło. No, tu woda już prawie gotowa i mamy tutaj 78%. 78% naładowania, czyli zużyło nam 7%. No gdzieś pół litra wody jest, bo pełny czajnik ma 0,6, ale tutaj raczej pełny nie jest. Więc widać, że za pomocą tej stacji ładowania można takich czajników mnóstwo zagotować. Można sobie wziąć na przykład ten taki znaczy nie palnik, tylko grzejnik, taki płytę elektryczną do ogrzania i usmażyć jajecznicę, zjeść sobie śniadanie. Oprócz tego, że ta stacja ładowania może nam służyć jako podręczne zasilanie różnych urządzeń elektrycznych, to również bardzo dobrze służy jako UPS. Może zasilać komputer w przypadku braku prądu, będzie nam przez parę godzin zasilał. Do tej stacji można podłączyć panele o łącznej mocy 650 W. Także to sporo. 3 takie panele to ładują do pełna tą stację w 2–2,5 godziny. Natomiast ładowanie poprzez z sieci 230 V trwa około 90 minut, więc dużo szybciej. I naprawdę jest to sprawne ładowanie, zwłaszcza, że to duży akumulator, około 80 Ah. Myślę, że taka stacja ładowania też byłaby przydatna na jakieś takie wyjazdy, no takim rowerem jak ten, ale takie powiedzmy tylko na jedną noc, czy tam na parę godzin, gdzieś na ognisko, zrobić sobie kiełbaski, przy okazji ugotować herbatkę, czy tam na noc na przykład na ryby, żeby też właśnie w nocy sobie herbatę zrobić, czy ugotować jakieś parówki lub inne danie do zjedzenia. Więc no nie tylko dla takich zmotoryzowanych. Więc myślę, że tutaj
zastosowań jest wiele tej stacji ładowania. Zaparowały okulary od gorącej herbaty. Przyda się gorąca herbata, bo coś zakatarzony dzisiaj jestem. I tak jak zwykle w takich prezentacjach wiadomo, że w opisie jest link do zakupu albo zestawu, albo pojedynczego panelu, pojedynczej stacji ładowania, jak również te kody rabatowe. Także jeżeli kogoś zachęciłem do zakupu, to proszę zerknąć opis filmu i tam łatwo znajdziecie, gdzie to można nabyć. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i jak zwykle zaglądajcie na kanał, bo pewnie niedługo będą inne filmy. To do zobaczenia.